A tutaj mamy takie ubrania różne. Można się po prostu ubrać w 24-karatowe złoto. This is a necklace, is it? Wow. Wow, so shiny. Totalna porażka. Nie można płacić kartą. To chyba pierwszy raz w Dubaju. Cały rękaw, całe ubranie na twarz. W takim sensie wow, thank you, wow, this is so much. Jakie wielkie danie, jak 4 moje głowy. Coś robią tutaj na żywo i słuchajcie, normalnie wyciągają i za 1 dirham kupujecie sobie taki 20 cm big bread. Dzień dobry kochani, witam serdecznie z Dubaju. Witam z Gold Souk, czyli z targów złota. Już tutaj możemy oglądać. Idziemy na Złoty Market. Oczywiście tutaj jest jeden wielki plac budowy w Dubaju od lat, ale widzę coś ciekawego. Muzeum Kobiet. To może być naprawdę coś ciekawego. Jaką kobieta miała rolę właśnie tutaj w Dubaju? To jest taka bardziej lokalna dzielnica. Tutaj są takie sklepki, czekolada z Dubaju. Bardzo lokalnie, no ale idziemy na złoto. To będzie... Już się zaczyna. Byłam tutaj 2 dni temu i cena złota jest tańsza niż 2 dni temu. Będę szukać jakichś ciekawych opcji. Może sobie kupię właśnie jakieś ładne naszyjniki, albo brązoletki, albo coś. Dużo jest tutaj pięknych rzeczy. No nie są to tanie rzeczy. Kto nie wie jeszcze, ja tutaj mieszkałam 3 lata, 2014-2017. Hej. Jejku, tutaj są jakieś ślepe ulice w ogóle. Piękne, piękne złoto mamy. Wow. O, i są takie super malutkie knajpeczki. Tutaj są takie urocze, malutkie knajpeczki, mają falafelki, jakieś świeże soki, bardzo dobre soki, na przykład z tego, wiecie z czego, z tego co, pomegranate, tak, z granatu, sok granatowy, to jest takie pyszne, uwielbiam. Ja tutaj byłam 2 dni temu, znalazłam różne sklepy ciekawe, co już wiem na ten temat. Nie ma ruchu za bardzo, o widzicie, kolejna ślepa ulica w ogóle z polską flagą, wow. To jest dobre. Ja nie wiem w ogóle, gdzie mam iść. Czuję, że nie jestem w tym samym miejscu, co ostatnio. Czuję, że się trochę zgubiłam i nie jestem w ogóle w tym samym miejscu, co ostatnio. Więc, no nie wiem. Na bank to jest duże miejsce, ale wydaje się, jestem w jakimś załuku małym, ciasnym. No więc tak, właśnie chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Powiem Wam, czy w ogóle się opłaca kupować złoto tak naprawdę tutaj, czy można po prostu kupić w Polsce i będzie to samo. Widzę w ogóle, że nie wszystkie sklepy są nawet dzisiaj otwarte jeszcze, te ze złotem. W sumie to lepiej dla mnie. Jest 5 maj i jest straszny upał, 35 stopni, ale jest ok w miarę, bo wiecie, tu jest takie małe piekiełko normalnie, to jest pustynia. Nie wiem, jak ktoś nigdy nie był w tych krajach Zatoki Perskiej, to nie mogę Wam wytłumaczyć, bo plus 55 w cieniu jest naprawdę mega trudno wytłumaczyć, bo nie ma takiej pogody, nie wiem, w tropikach albo wiecie, nie wiem, w Australii czy na Malediwach. Nie ma aż takich temperatur po prostu, a tutaj są, więc naprawdę jest to mega trudno wytłumaczyć, coś takiego. Ale teraz jest akurat 35, więc jest po prostu bardzo gorąco, ale 2 dni temu było 40 w cieniu i już naprawdę było, wiecie, tak nieco ciekawie. Serio, nie wiem, gdzie ja jestem. Tu są ubrania, a miało być złoto. Ostatnio byłam, to było samo złoto.
Jestem w jakiejś złej po prostu dzielnicy chyba. Może ja tu pójdę w bok, chociaż to chyba nic nie da. No, nie jestem tutaj. Jestem w jakichś takich dziwnych regionach. Chyba się muszę kogoś spytać, gdzie iść do złota, gdzie jest dużo złota. No tutaj po prostu są takie różne markety, można kupić, wiecie, to samo co wszędzie w arabskich krajach. Na przykład mamy ud, oni to palą, to są takie zapachy piękne, uwielbiam to. Wiadomo, dużo rzeczy jest z Chin po prostu. Tu są takie bardziej marokańskie talerze. Także nawet tu coś można kupić ciekawego. I te paszminy jedwabne, to słynne tutaj jakieś tam ubrania. Ale przyszłam typowo na złoto. Tu jest, już wiem gdzie jestem. Byłam tutaj ostatnio, tak. Tu jest taki piękny, w sumie zielony mosk, który wygląda jak... Thank you. Który wygląda tak jakby taka nowoczesna architektura, trochę nawet europejska można by było powiedzieć. No, jest spoko. Także od tego zielonego mosku ja znajdę. Znalazłam się, mamy to. Pisze Goldsuk. Wchodzę. Znalazłam, bo byłam tutaj 2 dni temu i tu jest taki bardzo ładny meczet, który wygląda trochę jak europejski budynek. Jezus. Zobaczymy w ogóle, czy się opłaca kupować dzisiaj złoto. Jaka jest cena w porównaniu do sprzed 2 dni. A wiem, że złoto jest dzisiaj tańsze. I dam Wam znać, czy w ogóle się opłaca tutaj kupować złoto, bo wiecie, cena kruszca jest taka sama jak w Polsce dzisiaj, czy tam w Ameryce. Ale właśnie tutaj te opłaty, podatki jakby są trochę mniejsze w Dubaju, bo oni swoje złoto tutaj produkują. W sensie oni mają produkcję sztabek też tutaj. Chociaż wiadomo, najlepiej kupić takie międzynarodowe znane firmy, szwajcarskie albo jakieś tam inne. Pokażę Wam ten meczet, zanim tam wejdę. Not too many yet. Not a minute. Nie. Inshallah is Yes. going to 100,000. Growing, yes. But actually, where you come from? Poland. Zagadują do mnie wszyscy na maksa. Oczywiście ja mówię, że stąd jestem. To wiecie, wtedy jakby trochę się oni uspokajają. Tu jest, wiecie co, tak fajnie, bo tu jest taka większa, bardziej dzicz. Trochę to jest właśnie podobne do krajów tych właśnie arabskich. Jak tak pójdziecie po te Burj Khalify, po to wszystko, to jest takie, wiecie, wszystko napompowane złotem i diamentami. I po prostu takie lśniące i największe na świecie. A tutaj jest takie trochę bardziej autentyczne, brudne. Takie coś, co ja po prostu lubię. No i tu chciałam Wam pokazać właśnie ten meczet. Moim zdaniem bardzo ładny. Ja go w sumie nigdy wcześniej nie widziałam. Ciekawa architektura, taka właśnie trochę inna. To widzicie na przykład te okna, to są takie jak trochę w kościele gotyckim. I w ogóle jest coś podobnego z architektury jednak moim zdaniem europejskiej. Dużo się dzieje, ale w sumie fajnie, bo naprawdę nie ma aż tak dużo ludzi teraz. Myśmy tu byli w niedzielę i w niedzielę teraz jest weekend w Dubaju. No bo sobie wyobraźcie, że 2014-17 i jeszcze później weekend to był tak jak w krajach arabskich, piątek i sobota, tak? Natomiast oni w którymś tam roku później to zmienili, żeby się dostosować do tych takich bardziej światowych standardów i właśnie zrobili weekend normalnie sobota, niedziela. Oczywiście piątek to też jest dalej ważny dzień i jakieś tam banki pracują krócej i tak dalej i ludzie w ogóle w biurze też pracują jakoś inaczej. Natomiast tutaj w tym momencie weekend to jest sobota, niedziela oficjalnie. I jak właśnie byliśmy ostatnio w niedzielę, to po prostu strasznie było dużo ludzi. Teraz widzę, że jest taki ruch bardziej, wiecie, jakieś dostawy, jakieś po prostu jeszcze coś tutaj załatwiają, ale nie ma takiego ruchu spowodowanego turystami. Okej, wchodzimy tam. Pozwolili mi kręcić tam, powiedzieli, że nie wolno w środku. Ale to nic, bo ja tutaj mam tych kolegów, którzy... Hello. Kolegów, którzy mi kręcili filmy różne i po prostu jestem u nich na Instagramie. Pójdę tam i może pozwolą mi kręcić. I w ogóle zobaczymy właśnie, czy oni też tam mają złoto, bo ja się zapytałam tego chłopaka. Widzę, że ten sklep Cannes ma strasznie dużo tutaj różnych innych sklepów.
No więc pójdę tam, do tego dużego sklepu, gdzie kręcili tak strasznie dużo tych śmiesznych filmików. Zobaczcie. Wow, wow, wow. Piękne. Oj, ile tego w ogóle jest? Ile to musi kosztować? Taki jeden sklep to ma jakąś fortunę. A ten cały cup to już w ogóle. A oni tak sobie siedzą, widzicie, chillują się w środku. No piękne rzeczy. Czy lubicie złoto, czy bardziej srebro? Dajcie znać. لا دي صلحها هنصلحها حالها To بس jest ten عندنا sklep, gdzie mi robili wideo. يا بها انا قريت Oh my goodness, so funny, huh? Actually mixed rails good glare. Yeah. Mixed more. Zobaczcie, te kolczyki są takie piękne. Prawda? Te też. Ale te lepsze. Podobają mi się. This is so nice. I never had this 21 karat. So yellow, so yellow. 18 coming different. Tutaj wszystko jest troszeczkę do siebie podobne. Widzicie, tak jakby z jednej fabryki wyszło. Na przykład są takie i są takie kwiatki, takie. How much? 7 pounds 16. 80. Coming 4,880. Okay. Znalazłam taki piękny, różany kolczyk. Są mega drogie. Tamte, co przymierzałam, 5000 złotych. This nice. Oh yes, Allah, Allah. yes, yes, See, yes, yes. Allah, Allah. Give me, give me. Allah, Allah, Allah. Allah. يعني see beautiful like that. Ah, I love it. It's like mirrors, like Indian. This I like a lot. Let's see how much is this. Te są takie. W sumie też są spoczko. Takie jak wiecie, lusterka. Kojarzycie te hinduskie lusterka? Chcę jeszcze iść do innego sklepu, żeby zapytać się o sztabki. Tu jest jakiś taki większy sklep, strasznie dużo ludzi i w sumie nic nie robią, to wejdziemy. Mają nawet sztabki takie srebra, 1 kg. I takie sztabki srebra i no i złota, zobaczcie. Dzisiaj kosztuje 500 Emirates Gold, pisze. To jest dzisiaj cena 546 za 1 gram. Oczywiście wszędzie są podobne ceny. Chciałam kolczyki 21, 22 karaty, ale jest mega drogo. Oni chcą po 5000 za kolczyki. A wiecie co, one się wydają takie liche, cienkie. To jest takie miękkie złoto, że dotykasz i to wszystko się po prostu wygina. Ktoś ma 21, 22 karaty biżuterię, polecacie, bo ja szczerze powiem, że nie mam. Nigdy nie miałam. Jedyne największe, jakie mam, to jest właśnie 18 karatów. Natomiast no, takiego miękkiego złota nigdy nie miałam, ale podoba mi się takie żółte złoto bardzo. A tutaj mają kamienie chyba, nie wiem czy prawdziwe, no ale chyba prawdziwe, skoro w diamentach. Ja uwielbiam kamienie prawdziwe. Chociaż to wygląda, nie, to wygląda jak ten rubin, to jest rubin, to jest na bank rubin. No, piękny, piękny. Bo ja mam fake, ja mam kawałek plastiku, jest duża różnica. A tutaj jest prawdziwy. Ametyst, kwarc i nie wiem, jakieś kryształy górskie. Piękny kot tutaj pilnował sklepu i znalazłam fajny sklep, bo mają bardzo dużo różnych sztabek. Mają na przykład kolekcję z Australii, widzę. Chociaż nie wiem, czy to jest z Australii, ale wiecie, tam jest taka słynna fabryka Mint. W ogóle to ja mam film z tej fabryki złota.
Oglądnijcie, to jest świetny film. Tam pokazują, jak robią sztabki złota. I tutaj mamy właśnie taką słynną Valcambi i tą Pump. To są szwajcarskie marki. Ale jeszcze tutaj mają jakieś arabskie i takie. Jakieś. Spytamy się tutaj o ceny. O, popatrzcie się, ale fajne. Mają z koniem. W sensie mają taką tematyczną spam. Tutaj pokazują, ile kosztuje złoto w każdej sekundzie. Tu znalazłam coś ekstra. Całe ubrania złote. Coś pięknego. Cały rękaw. Całe ubranie. Na twarz. Ale wiecie co? Już teraz się dowiedziałam, że te kwiatki to jest taki styl właśnie, jak chodzę po tych sklepach. I to mi się podoba. Takie kolczyki wzięłam, ubrałam piękne za 5000, właśnie takie kwiaty. I to jest arabska robota. Tutaj nie wiem, nie pytałam się dokładnie jaki kraj, nie powiedzieli mi. Ale właśnie ten styl kwiatowy, o ten właśnie, to są arabskie kraje. No i tu mają różne, mają włoskie wyroby, mają z Singapuru mają wyroby, ale wiem, że te kwiaty to jest arabskie. Już wyszłam z tego złota i szukam restauracji. Wcale nie jest tak łatwo znaleźć. Byłam w jednej, był jeden stolik zajęty przez 3 osoby, więc wyszłam i szukam, ale widzę coś żółtego. Albo to jest sklep, albo to jest restauracja. To żółte, ale chyba to jest sklep. Ja nie wiem, powinny być takie małe restauracyjki wszędzie, no bo normalnie są, ale widzę, tutaj jest jakiś problem z tym. O, właśnie takie małe miejsca, bardzo lubię tutaj jeść i są pyszne soki. Zobaczymy, co mają. Ale widzicie, jest jeden stolik praktycznie i nie ma dla mnie miejsca. Słuchajcie, w końcu coś znalazłam. Mam fajne miejsce, duże, są stoliki na zewnątrz i są kotki. Mamy takie 2 cudowne koty. And menu. Oh, thank you so much. This one? This one you have now and this. And chicken biryani. And chicken biryani. And fish. And fish. Okay, thank you so much. And you have juice? Yes, this. Okay, okay, thank you. Mamy tak, świeże soki. Super menu, bo nie ma cen, więc w ogóle jest mega interesująco. Mam nadzieję, że można płacić kartą. Nie, myślę, że na pewno można. Wiecie, w Dubaju to wszędzie można płacić kartą. To jest pyszne. Dosa, ale tego powiedział, że nie ma. To jest tylko to i to i to. Okej, a ja chcę i tak coś małego. Totalna porażka. Nie można płacić kartą. To chyba pierwszy raz w Dubaju. Nawet w takich miejscach wszędzie można normalnie płacić kartą, bo chodzę do takich miejsc. Pechowo. A ATM mogłabym wybrać, ale ja nawet nie wiem, nie widziałam. Ale pokażę Wam moją stylówkę, bo mam piękne ubrania z 1 minute. Possible? Ten miły Pan mówi 1 minute. Coś chce dla mnie załatwić, żebym mogła kartą zapłacić. Yeah. I say you very nice. Yeah. Coś będą dla mnie załatwiać, żebym mogła kartą płacić. Wow. Cudowni ludzie. Ale stylówkę Wam już pokazuję. To jest bardzo ważne. Zobaczcie na moją stylówkę. Kolega powiedział, że trochę jak piżama, ale właśnie jak się ubiera całość, to wygląda mega. Co sądzicie? W ogóle koszula jest LK, bo nie było, a spodnie są moje eski, ale musiałam, wiecie, tu tak mega podwinąć rękawy. Z tyłu jest trochę też takie różawe, ale no nie było, powiedzieli, że nie ma, więc sobie kupiłam. To jest bawełna i len. Bardzo mi się podoba. Poza tym to ja tutaj mieszkałam i na przykład szczerze, ja nie chodziłam na te markety tutaj złota i w ogóle się tym nie interesowałam. Jakieś złoto, wiecie, jakieś inwestycje, to wszystko było przed wielkim kryzysem światowym, wiecie. I w ogóle nikt o tym nie myślał w tamtych czasach, no nie? A teraz coraz więcej ludzi myślą właśnie,
jak zainwestować pieniądze w cokolwiek. Zamówiłam już i pan powiedział, że mogę płacić kartą. Jak to się stało w ogóle? Nie wiem, dzwonił do kogoś, coś gdzieś robił i pozwolił mi płacić kartą, więc super. Więc jak mówiłam, się w ogóle tym nie interesowałam i ja po prostu nie wiem, jak to się stało, ale ja po prostu w tamtym okresie czasu po prostu miałam pieniądze na koncie i tyle. I miałam coraz więcej, bo miałam, wiecie, dobrą pracę, która zawsze mi płaciła, nawet nie zdążyłam jeszcze wydać połowy i miałam kolejne pieniądze. I jakby tak było. W ogóle o tych rzeczach nie myślałam. A teraz mam totalny odwrót, w takim sensie wow, thank you, wow, this is so much. Jakie wielkie danie, jak 4 moje głowy, coś pięknego, to zje. I tak, i po prostu teraz ja mam przeciwieństwo, ja nie lubię mieć pieniędzy na koncie. This fish salon, huh? Aha, This vegetable. aha, thank you. Jeszcze dostałam jakieś takie sosy, Boże, gorące to jest. Powiem Wam, ile to kosztowało później. Nie, to są totalne odwrotności. Ja nie lubię w ogóle, jak mam pieniądze na koncie, albo wszystko jest na jakichś inwestycjach, albo po prostu kupuję coś, albo coś, wiecie. W ogóle to jest niesamowite. Totalna odwrotność tego, jak ja żyłam wcześniej. Także jak możecie, to inwestujcie, tylko mądrze, bo wiadomo, można też stracić. Trzeba się trochę na tym chyba znać, albo kierować się intuicją. Nie zostawiajcie dużych pieniędzy długo na koncie, bo to nie ma sensu w tych czasach. Cudowne jedzonko. Powiedział, że jedno jest warzywa, a drugie jest ryba, jakiś sos. No i tutaj mamy to takie hinduskie, zielony sos, tutaj są pikle, jakieś, nie wiem co to jest, ziemniaki. To też nie wiem co to jest, no po prostu będziemy próbować, bo nie wiem. Dlatego takie miejsca lokalne są mega, bo są jedzenie świeże, tanie, pyszne i masz doświadczenie lokalności. Spróbujemy. To jest to zielone. Dobra. Pikle. Pikle można tutaj w słoiku kupić łatwo. Oh, thank you so much. Wow, so nice. This mango. Thank you. Sok mango. To? Pyszne, ciepłe. To jest jakieś warzywo, to nie są ziemniaki. Mega. To jest dziwne. Jakieś buraki chyba. O, buraki z kokosem. Wow. Nigdy w życiu nie jadłam buraków z kokosem. Pyszne. No i ryba. Ryba to wiecie. W sumie nie chciałam ryby, ale nic nie mieli. Za bardzo, więc wzięłam. Ale tylko zjem trochę. Ryba śmierdzi mocno rybą. Ale może być. Jeszcze sosy. I tyle. Smacznego. Zaraz. Zabrali mnie do innego sklepu i zapłaciłam kartą. I za sok z mango, i za rybę, i te wszystkie warzywa i dodatki zapłaciłam 25 dirhamów. Więc jeśli ktoś mówi, że w Dubaju jest drogo, to nie ma racji, bo w lokalnych miejscach jest mega tanio, na pewno o wiele taniej niż w Polsce. Wiedzieliście o tym? No a jeśli chodzi o złoto, powiem Wam szczerze, że chciałam kupić jedną sztabkę albo dwie, ale się zastanawiam, złoto jest mega wysoko teraz, po pierwsze, już, po drugie, ja nie mam gotówki w tym momencie i nie jestem w stanie wybrać, bo za wybranie gotówki zapłacę więcej niż za te opłaty, które się płaci. Więc jak będziecie kupowali kiedyś złoto, to pamiętajcie, zawsze gotówka. Zawsze gotówka, bo na starcie wtedy jesteście minus 3-5% od razu. I właśnie z tego względu, powiem Wam szczerze, pójdę tam jeszcze raz, zobaczę na to tam i tak dalej, ale moje chęci trochę opadły i tak naprawdę w Polsce jest praktycznie taka sama cena plaga jak tutaj. Dajcie znać, czy są tu jacyś inwestorzy złota i mogą mi coś doradzić. Czy warto by było w ogóle przyjeżdżać tak daleko?
i nic nie kupić. To jest już inna kwestia. Ale piękne rzeczy Wam pokazałam, prawda? Naszyjniki, kolie oraz ubrania złote. Bardzo, bardzo ciekawy złoty świat. Kto był w Dubaju niedawno? Kto się tutaj wybiera? Kto w ogóle lubi Dubaj, a kto nie lubi? Bo opinie są różne. Ja mam moją mocną opinię, której nie będę mówić w tym momencie publicznie. Ale Dubaj się zmienił o wiele na bardziej pozytywny moim zdaniem i ewoluował. Wszystko jest jeszcze bardziej proste i jakby pojawiły się też właśnie różne grupy społeczne bardziej tutaj i w sumie można spotkać bardzo różnych ludzi. I dlatego mi się wydaje, że właśnie Dubaj się trochę zmienił na lepsze. Tutaj pisze, że to jest największy pierścionek na świecie z 21-karatowego złota. To jest rekord Guinnessa. 58,5 kg ponad. No, bardzo ciekawe. Myślałam, że jest jakaś korona albo nie wiem co. W sumie to nie wygląda jak pierścionek, ale okej. Kochani, żegnam się z Wami. Pamiętajcie, żeby tu przyjechać, jak będziecie w Dubaju, koniecznie. I pamiętajcie, żeby jechać zieloną linią metra i wysiąść na stacji Al Ras. Czerwona, potem się trzeba przesiąść na zieloną. No chyba, że zostajecie tutaj w tych dzielnicach takich bardziej dzikich, nazwijmy to. Dzikich, ale moich ulubionych. Trzymajcie się, buziaczki, miłego dzionka. Pa! Koniecznie przyjdźcie do tego sklepu. To jest bardzo fajny sklep. Tu jest ten fajny chłopak. Polecam. I mają bardzo duży wybór. Mnóstwo. To jest chyba jeden z największych, w którym tutaj byłam. W sklepie. A tutaj jest taki słynny chleb i to jest chleb z Pakistanu. On kosztuje 1 dirham, wielki, gigantyczny chleb. I oni go normalnie wyciągają z pieca. Robią tutaj na żywo i słuchajcie, normalnie wyciągają. I za 1 dirham kupujecie sobie taki wielki, taki 20 cm big bread, tak? Thank you so much for showing me. Bye! Bye. Bo jak ja mieszkałam dawno temu w Dubaju, to właśnie koło mnie była taka restauracja pakistańska. Po prostu ten chleb był tam wybitny i tam było tak tanio. I właśnie 1 dirham szło się po świeży z pieca pyszny chleb. Więc jeśli chcecie zjeść tanio w Dubaju, to można, ale to trzeba właśnie jechać do takich dzielnic bardziej industrialnych i tak dalej. Ja właśnie na takiej mieszkałam, nazywała się Al Qusais. Bardzo daleko od wszystkiego, w zasadzie 2 km od Szarży, czyli w ogóle od innego emiratu. Można by powiedzieć, że mieszkałam bliżej Szarży niż w ogóle tego emiratu, w którym jestem teraz praktycznie. Bo tam już panowały takie właśnie szarżańskie klimaty. Idę do metra. Pamiętajcie, Al Ras. I widzę się z koleżanką. Wszyscy widzimy się. Zaprosiła nas do siebie do domu. Ona teraz pracuje w private jets. I co? Nie kupiłam żadnej biżuterii. Znacie, jak się Wam podobało na takiej bardziej dzikiej dzielnicy w Dubaju? Czy byliście w takich dzikich dzielnicach? I miłego dzionka. A tutaj jest taka ładna restauracja właśnie robiona na stary Dubaj. Na takie stare arabskie budynki. Na przykład jak byłam w Saudi, no to tam mnóstwo jest takich zabytkowych, kamiennych, właśnie w kolorze piasku, starych arabskich budynków. Co sądzicie o moich oczach, o moim make-upie? Koleżanka powiedziała mi, żebym sobie kupiła taką niebieską kredkę.